Obserwatorium Vera C. Rubin, wcześniej znane jako Large Synoptic Survey Telescope, czyli LSST, to naprawdę przełomowy teleskop astronomiczny, który powstał na górze Cerro Pajón w Chile. Jego główną misją jest Legacy Survey of Space and Time. LSST to 10-letni przegląd nieba, podczas którego teleskop będzie fotografować miliardy obiektów i tworzyć pierwszą w historii ruchomą mapę całego nieba. Rubin Obserwatory nazwano na cześć astronomki Very Rubin, której badania dostarczyły pierwszych dowodów na istnienie ciemnej materii. Dzięki unikalnej technologii i niespotykanej skali działania, to obserwatorium zapoczątkuje nową erę badań kosmosu, dostarczając astronomom i entuzjastom naprawdę bezprecedensowy zbiór danych do odkrywania tajemnic wszechświata. Rubin Obserwatory zostało zaprojektowane, by odpowiedzieć na jedne z najbardziej fundamentalnych pytań współczesnej astrofizyki. Program LSST ma 4 kluczowe obszary badawcze: ciemna materia i ciemna energia. Co to za tajemnicze składniki wszechświata? Jak ciemna energia przyspiesza ekspansję kosmosu? Czym jest ciemna materia i jak jest rozłożona? LSST zbada miliardy galaktyk, mapując ich rozmieszczenie w czasie i przestrzeni, mierząc ich masy i efekty soczewkowania grawitacyjnego, by rzucić światło na naturę ciemnej materii i energii. Obserwacje Rubin pozwolą prześledzić, jak struktura wszechświata, kosmiczna sieć galaktyk, rosła pod wpływem ciemnej materii oraz jak zmieniała się dynamika ciemnej energii w miarę upływu czasu. Dzięki temu naukowcy będą mogli testować modele ciemnej materii, na przykład, czy ciemna materia może oddziaływać sama ze sobą albo składać się z egzotycznych cząstek, oraz dokładniej zbadać, jak ciemna energia wpływa na ekspansję kosmosu. Inwentarz Układu Słonecznego, asteroidy i komety. LSST dokona gigantycznego kroku w badaniach Układu Słonecznego. W ciągu dekady zarejestruje własności kilku milionów poruszających się obiektów, od 10 do nawet 100 razy więcej niż znamy obecnie. Teleskop wykryje niezliczone asteroidy, w tym bliskie Ziemi obiekty, czyli NEO, o średnicach nawet około 140 metrów, sięgając zasięgiem aż po główny pas planetoid. Szacuje się, że Rubin może odkryć od 60 do 90% potencjalnie niebezpiecznych asteroid, większych niż 140 metrów. Supernowe i zmienny wszechświat. Rubin zrewolucjonizuje tzw. astrofizykę czasową, czyli badanie zjawisk, które zmieniają się w czasie. Dzięki regularnemu, głębokiemu obrazowaniu całego nieba dowiemy się więcej o znanych rodzajach gwiazd zmiennych i kosmicznych eksplozji, a także, co ciekawe, odkryjemy zupełnie nowe klasy zjawisk przelotnych. Teleskop będzie wyłapywać m.in. tysiące supernowych każdej nocy, rejestrując około 10 milionów supernowych w ciągu dekady. Struktura i ewolucja drogi mlecznej. Niezwykle dokładne i obszerne dane z Rubin Obserwatory pomogą odpowiedzieć na fundamentalne pytania o naszą galaktykę, drogę mleczną. W ciągu 10 lat Rubin wielokrotnie, setki razy sfotografuje każdą część widocznego nieba, mapując co najmniej połowę całej sfery niebieskiej. Rubin Obserwatory wykorzystuje szereg innowacyjnych rozwiązań, aby osiągnąć powyższe cele. Sercem teleskopu jest Simony Survey Telescope o średnicy 8,4 metra, wyposażony w unikalny układ optyczny z potrójnym lustrem, czyli 3 zwierciadła. Takie rozwiązanie daje wyjątkowo szerokie pole widzenia. Średnica pola wynosi aż 3,5 stopnia, około 9,6 stopnia kwadratowego, co oznacza, że pojedyncze zdjęcie obejmie obszar nieba niemal 50 razy większy od tarczy Księżyca w pełni. Dodatkowo, zwarta konstrukcja teleskopu umożliwia szybkie przemieszczanie się między obiektami. Rubin może automatycznie i płynnie skanować niebo każdej nocy na zaprogramowanej ścieżce. Głównym instrumentem jest LSST kamera, największa cyfrowa kamera, jaką kiedykolwiek zbudowano dla astronomii. Ma ona rozdzielczość 3,2 gigapiksela.
czyli 3200 megapikseli i ogromne gabaryty, jest wielkości małego samochodu i waży ponad 3 tony. Każda wykonana nią fotografia jest tak szczegółowa, że do wyświetlenia pełnego obrazu w rzeczywistej rozdzielczości potrzebnych byłoby 1500 ekranów HDTV. Kamera zawiera matrycę złożoną z ponad 3 miliardów pikseli i pracuje w 6 pasmach optycznych, od ultrafioletu po podczerwień bliską, co pozwoli badać obiekty w różnych kolorach. Tak duży teleskop i kamera generują olbrzymie ilości informacji, dlatego integralną częścią obserwatorium jest zaawansowana infrastruktura danych. Każdej nocy LSST będzie produkować około 20 terabajtów danych, zdjęć, które muszą być wstępnie przetworzone niemal w czasie rzeczywistym. Przez 10 lat zgromadzi się około 60 petabajtów surowych danych obserwacyjnych, a łącznie z katalogami i przetworzonymi produktami końcowymi wolumen danych może sięgnąć nawet 500 petabajtów. To stawia Rubin Observatory w czołówce projektów Big Data. Konieczne było zaprojektowanie systemów komputerowych zdolnych do automatycznego przetwarzania 20 terabajtów każdej doby i aktualizowania katalogów obiektów oraz alertów dla astronomów. Rubin Observatory wyróżnia się na tle dotychczasowych teleskopów skalą, zakresem i podejściem do obserwacji. Podczas gdy tradycyjne wielkie obserwatoria jak kosmiczny teleskop Hubble'a czy James Webb skupiają się na bardzo szczegółowym badaniu wybranych obiektów czy małych fragmentów nieba, Rubin zaprojektowano do przesiewania ogromnych połaci nieba bardzo szybko i wielokrotnie. Dzięki temu stanie się, no cóż, maszyną odkryć nowego typu, zamiast polować na pojedyncze cele, LSST będzie systematycznie tworzyć kompletny obraz dynamicznego nieba. Żadne inne istniejące obserwatorium nie osiąga takiego połączenia szerokiego pola, dużej apertury i częstotliwości skanowania. Rubin Observatory wyróżnia się na tle dotychczasowych teleskopów skalą, zakresem i podejściem do obserwacji. Podczas gdy tradycyjne wielkie obserwatoria, jak kosmiczny teleskop Hubble'a czy James Webb, skupiają się na bardzo szczegółowym badaniu wybranych obiektów czy małych fragmentów nieba, Rubin zaprojektowano do przesiewania ogromnych połaci nieba bardzo szybko i wielokrotnie. Dzięki temu stanie się, można powiedzieć, maszyną odkryć nowego typu. Zamiast polować na pojedyncze cele, LSST będzie systematycznie tworzyć kompletny obraz dynamicznego nieba. Żadne inne istniejące obserwatorium nie osiąga takiego połączenia szerokiego pola, dużej apertury i częstotliwości skanowania. Pod względem produkcji danych Rubin Observatory prześcignie wszystkie inne teleskopy. Według szacunków w ciągu dekady zbierze więcej informacji niż wszystkie dotychczasowe obserwacje astronomiczne łącznie. To porównanie obrazuje ogromny skok, jaki LSST wniesie do astronomii. Tak wielkie bazy danych staną się skarbnicą do analiz z pomocą nowoczesnych metod, w tym uczenia maszynowego i współpracy tysięcy naukowców jednocześnie. Co ważne, dane LSST będą ogólnodostępne dla środowiska naukowego oraz w dużej mierze publicznie, co sprzyja otwartej nauce i udziałowi społeczności w odkryciach. Znaczenie Rubin Observatory dla przyszłości astronomii jest, no cóż, naprawdę trudne do przecenienia. Po raz pierwszy będziemy dysponować pełnym, dynamicznym obrazem zmieniającego się wszechświata. Pozwoli to m.in. na głębsze zrozumienie ciemnej materii i energii. Mapy rozmieszczenia galaktyk oraz pomiary soczewkowania grawitacyjnego dostarczą precyzyjnych danych o strukturze kosmosu, który jest zdominowany przez ciemną materię. Będziemy mogli testować, czy modele kosmologiczne z różnymi własnościami ciemnej energii rzeczywiście pasują do obserwacji z różnych epok czy z różnych redshiftów. LSST da również szansę wykrycia subtelnych efektów ciemnej materii, np. istnienia małych halo ciemnej materii wokół karłowatych galaktyk satelitarnych czy śladów pierwotnych czarnych dziur. To wszystko przybliży nas do rozwikłania zagadki, z czego zbudowane jest około 95% wszechświata, którego nie widzimy bezpośrednio. Monitoring potencjalnie groźnych asteroid.
Regularne skanowanie nieba oznacza, że żadna jaśniejsza planetoida nie przemknie niezauważona. Rubin stworzy niemal kompletny katalog obiektów bliskich Ziemi o rozmiarach stwarzających zagrożenie. Wczesne wykrycie większości asteroid większych niż 140 metrów da ludzkości więcej czasu na ewentualne działania ochronne, co ma ogromne znaczenie praktyczne. Katalog eksplodujących gwiazd i nowych zjawisk. LSST będzie, no właśnie, prawdziwą fabryką supernowych, bo znajdzie ich nieporównanie więcej niż wszystkie dotychczasowe przeglądy razem wzięte. Dzięki temu astronomowie zyskają naprawdę obszerną próbkę do badań energii ciemnej, na przykład wykorzystując supernowę typu Ia jako tak zwane świece standardowe do pomiaru rozszerzania się kosmosu. Jednocześnie odkrywanie zupełnie nieznanych dotąd typów zjawisk jest bardzo prawdopodobne, bo gdy monitorujesz cały nieboskłon, możesz natrafić na zaskoczenia od natury, takie jak nowe rodzaje wybuchów gwiazdowych czy inne egzotyczne fenomeny. Mapowanie naszej galaktyki i okolic. Rubin stworzy niezwykle dokładną mapę pozycji i ruchów setek milionów gwiazd Drogi Mlecznej. To pozwoli wyodrębnić strumienie gwiazd, które powstały z dawnych galaktyk satelitarnych wchłoniętych przez Drogę Mleczną, odsłaniając historię galaktycznych zderzeń zapisaną w rozmieszczeniu gwiazd. Ponadto LSST pomoże znaleźć wiele nowych, słabo świecących galaktyk satelitarnych krążących wokół naszej, co wypełni lukę w naszym katalogu sąsiadów i pozwoli sprawdzić przewidywania modeli ciemnej materii odnośnie liczby małych galaktyk. Mapowanie naszej galaktyki i okolic? Rubin stworzy dokładną mapę pozycji i ruchów setek milionów gwiazd Drogi Mlecznej. To pozwoli wyodrębnić strumienie gwiazd powstałe z dawnych galaktyk satelitarnych wchłoniętych przez Drogę Mleczną, odsłaniając historię galaktycznych zderzeń zapisanych w rozmieszczeniu gwiazd. Ponadto LSST pomoże znaleźć wiele nowych, słabo świecących galaktyk satelitarnych krążących wokół naszej, co wypełni lukę w naszym katalogu sąsiadów i sprawdzi przewidywania modeli ciemnej materii odnośnie liczby małych galaktyk. Projekt LSST ma już wieloletnią historię, a rok 2025 jest przełomowy, bo właśnie rozpoczęły się właściwe obserwacje naukowe. Budowę obserwatorium na Cerro Pachún oficjalnie rozpoczęto w 2014 roku, a w kolejnych latach powstawała infrastruktura i komponenty od unikatowego lustra głównego, które było odlewane i polerowane przez wiele lat, przez gmach kopuły i montaż teleskopu, aż po ultranowoczesną kamerę. W 2019 roku teleskop otrzymał imię Very C. Rubin, aby uczcić pionierkę badań nad ciemną materią. Choć pierwotnie planowano tzw. pierwsze światło nieco wcześniej, różne wyzwania, zarówno techniczne, jak i globalne, opóźniły harmonogram. U schyłku 2024 roku przeprowadzono intensywne testy systemów. Między innymi wykonano pierwsze zdjęcia techniczne za pomocą tymczasowej kamery pomocniczej, tzw. Comcam. Testy okazały się szalenie udane, a inżynierowie potwierdzili sprawność wszystkich kluczowych podsystemów. Na początku 2025 roku z sukcesem zainstalowano docelową kamerę 3200 megapikseli na teleskopie. 23 czerwca 2025 Rubin Obserwatory oficjalnie zaprezentowało światu pierwsze zdjęcia demonstracyjne, rozpoczynając nowy etap. Tak zwane wydarzenie First Look świętowano transmisją na żywo oraz pokazami na całym świecie. To jest symboliczny start naukowej misji. Pełna operacyjna faza przeglądu LSST ma wystartować pod koniec 2025 roku. Na początku 2025 roku z sukcesem zainstalowano docelową kamerę 3200 megapikseli na teleskopie. 23 czerwca 2025 Rubin Observatory oficjalnie zaprezentowało światu pierwsze zdjęcia demonstracyjne, rozpoczynając nowy etap. Tak zwane wydarzenie First Look świętowano transmisją na żywo oraz pokazami na całym świecie. To jest, symboliczny start naukowej misji. Pełna operacyjna faza przeglądu LSST
ma wystartować pod koniec 2025 roku. Od tego momentu teleskop będzie przez 10 lat każdej nocy skanował niebo, gromadząc dane do około 2035 roku. Już teraz inwestycja w ten projekt wyniosła około $810 milionów, angażując setki naukowców i inżynierów z wielu krajów. Najbliższe lata zapowiadają się niezwykle, ekscytująco. Rubin Observatory, określane przez naukowców jako cyfrowy, kolorowy film z życia wszechświata, zaczyna rejestrować swoją epopeję kosmiczną. Każdy kolejny tydzień przyniesie nowe odkrycia, od nieznanych asteroid po odległe supernowe. Astronomowie z niecierpliwością czekają na pierwsze naukowe wyniki, które mogą zmienić naszą wiedzę o kosmosie. Rozpoczyna się nowa era Big Science w astronomii, w której ogrom danych i otwarty dostęp mogą oznaczać, że przełomowe odkrycia zrobi nie pojedynczy badacz z teleskopem, ale globalna społeczność analizująca wspólnie kosmiczny film od Very Rubin. Możemy być pewni, że LSST dostarczy nam wiele kosmicznych aktualności i odkryć, a każdy z nas może być ich świadkiem lub nawet uczestnikiem. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i subskrybuj Cosmovision, aby nie przegapić kolejnych fascynujących odkryć w kosmosie. Jeśli nasze treści są dla Ciebie wartościowe, możesz wesprzeć rozwój kanału, klikając przycisk Wesprzyj na stronie głównej kanału lub korzystając z linku w komentarzu. Dzięki temu powstanie więcej takich materiałów. Dziękujemy.